Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przed ekranami na drugim wykładzie eksperckim dotyczącym reaktorów HTR. Ja nazywam się Grzegorz Nakielny i jestem pracownikiem działu edukacji i szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dzisiejszy wykład, jak już wspomniałem, jest drugim z 3 przewidzianych w naszym cyklu. Nasze wykłady zostały przygotowane w ramach projektu Gospostratek HTR, mającego na celu przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów wysokotemperaturowych. Projekt jest realizowany w konsorcjum, w skład którego wchodzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Nasz projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzisiejszego wieczora moim i Państwa gościem będzie Piotr Darnowski, który przybliży nam podstawy działania reaktora wysokotemperaturowego. Po właściwym wykładzie odbędzie się też sesja odpowiedzi na pytania, które mogą Państwo zadawać w trakcie wykładu przy użyciu czatu YouTube. Piotr pracuje jako specjalista w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska w Departamencie Badań Układów Złożonych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Piastuje też stanowisko adiunkta w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Piotr jest absolwentem energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie następnie się też doktoryzował. Od niemal 10 lat zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i symulacjami komputerowymi reaktorów jądrowych lekkowodnych, prędkich i wysokotemperaturowych. Tematowi działania ostatnich z wymienionych będzie poświęcona następna godzina. Piotrze, serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Bardzo proszę, zapraszam do wygłoszenia wykładu. Dzień dobry, dziękuję za wprowadzenie. Cieszę się, że mogę z Państwem się spotkać dzisiejszego wieczoru i mogę przedstawić Państwu zagadnienia dotyczące reaktorów HTR, opowiedzieć trochę o fizyce reaktorów jądrowych, omówić aspekty bezpieczeństwa reaktorów HTR, które chcielibyśmy wprowadzić w Polsce. Czyli tak, plan wykładu. Najpierw zacznę od fizyki reaktorów jądrowych, o co w ogóle chodzi w fizyce reaktorów jądrowych. Ja zdaję sobie sprawę, że część naszych słuchaczy niekoniecznie musi być zaznajomiona z energetyką jądrową, więc starałem się w sposób możliwie prosty o tym opowiedzieć, natomiast nie zapominając, że część ze słuchaczy czy widzów może być zaznajomiona z tematami energetyki jądrowej, dla nich też, dla tej części publiczności też przygotowałem kilka bardziej złożonych rzeczy, czyli podstawy fizyki reaktorów, czemu reaktory jądrowe działają, czym w zasadzie są reaktory jądrowe. Później przejdziemy do reaktora HTR, odpowiemy sobie na pytanie, czemu, jak działa, czym się różni ewentualnie od innych reaktorów jądrowych. Następnie przejdziemy do bezpieczeństwa reaktorów HTR, zagadnień różnych, które trzeba uwzględnić projektując, budując, wykorzystując takie reaktory. Zacznę bardzo wcześnie, dlatego że energetyka jądrowa ma swoje głębokie korzenie w odkryciu promieniotwórczości pod koniec XIX wieku, kiedy w 1896 roku już Becquerel odkrył zjawisko promieniotwórczości i wtedy w zasadzie ta era jądrowa się zaczęła. Następnie oczywiście mieliśmy naszą Marię Skłodowską-Curie, później Piotra Curie i wielu innych naukowców, którzy posunęli badania nad promieniotwórczością czy wykorzystaniem tego, co się dzieje w jądrze atomowym dla ludzkości. W 1911 roku Ernest Rutherford udowodnił, że istnieje jądro atomowe, później w 1917 pokazał, że istnieje proton, czyli już jakby obraz tego, z czego się składa atom, powoli budował się. I dopiero w 1932 roku pan James Chadwick odkrył neutron, czyli w zasadzie cząstkę, która odgrywa kluczową rolę w reaktorach jądrowych. I odkrycie neutronu jakby zbudowało
wbudowało dzisiejszy obraz atomu. Tutaj na tym rysunku możemy zobaczyć, jak wygląda mniej więcej nasze wyobrażenie o atomie. Przede wszystkim składa się on z jądra atomowego, w którym są protony i neutrony. Protony dodatnie, neutrony obojętne elektrycznie oraz chmury elektronów, które krążą wokół jądra atomowego. I teraz w ramach tych początkowych badań nad fizyką jądrową odkryto czy zauważono, że bardzo ciężko przeprowadzać reakcje jądrowe, szczególnie na przykład wykorzystując cząstki naładowane, dlatego że to jądro atomowe jakby przynajmniej cząstki dodatnie odpycha. Natomiast odkrycie neutronu, zrozumienie czym jest neutron, stworzenie urządzeń, które są w stanie generować neutrony, pozwoliło nam zajrzeć głębiej w strukturę jądra i bardzo szybko zdano sobie sprawę, pan, który się nazywa Leo Szilard, który był również fizykiem, on bardzo szybko zrozumiał, że odkrycie neutronu prowadzi do czegoś, co się nazywa reakcją łańcuchową. On znał z chemii, dlatego że w latach 30. XX wieku odkryto również w chemii reakcje łańcuchowe. I Szilard wpadł na pomysł, że w zasadzie co stoi na przeszkodzie, żeby takie reakcje łańcuchowe prowadzić na poziomie jądra atomowego. Gdy tylko odkryto neutron, on poszukiwał w ramach swoich badań, czy coś takiego da się przeprowadzić. Niestety nie udało mu się, bo próbował to robić na lekkich jądrach. I przełom nastąpił dopiero w 1938 roku, gdy Otto Hahn, Strassmann i też inne osoby przyczyniły się, między innymi Lisa Meitner, przyczyniły się do odkrycia zjawiska reakcji rozszczepienia jądra atomowego. Okazało się, że ciężkie jądra, takie jak uran, w tym wypadku to był uran, mogą się rozszczepiać. I ten proces jest przedstawiony na tym slajdzie, na rysunku zasadniczo neutron bądź jakiś pocisk, ale zwykle to jest neutron, zderza się z jądrem atomowym, on sprawia, że to jądro atomowe, tutaj to uran 235, ono staje się niestabilne i w bardzo krótkim czasie, rzędu miliardowych, trylionowych wręcz części sekundy rozpada się, zwykle na dwa tak zwane fragmenty rozszczepienia, które później stają się produktami rozszczepienia. I w trakcie tego procesu uwalniana jest bardzo duża ilość energii. Większość tej energii jest oczywiście uwalniana jako energia kinetyczna tych jąder, tych dwóch jąder, które zwykle mają masy rzędu 140 i 90-80 mas atomowych. Na przykład takie jądra jak krypton czy bar. Natomiast w trakcie tego procesu, oprócz tego, że powstają te dwa fragmenty rozszczepienia, powstaje też promieniowanie gamma, ale co ważne, powstają neutrony. I teraz Szilard, gdy tylko dowiedział się o tym, że odkryto rozszczepienie, zrozumiał, że to jest to, czego poszukiwał już na początku lat 30., czyli że uran można wykorzystać do przeprowadzenia, można spróbować przeprowadzić jądrową reakcję łańcuchową, która tak naprawdę jest podstawą działania wszystkich reaktorów jądrowych, w tym również broni jądrowej. I w tym wypadku sprawy potoczyły się szybko. Szilard wiedział, że musi działać, dlatego że sytuacja w Europie wtedy była skomplikowana. Już jakby niektórzy zdawali sobie sprawę, że może wybuchnąć wojna. I w 1939 roku Szilard nakłonił Einsteina, żeby razem napisać list do prezydenta, to bodajże był Eisenhower, żeby przekonać go, że Stany Zjednoczone powinny rozpocząć program badawczy nad wykorzystaniem energii jądrowej. I tak też się stało. Na początku przez te kilka lat ten program nie był aż tak szybki, ale jak Stany Zjednoczone włączyły się w wojnę, przyspieszył. I trwało to niecałe 4 lata, 3 lata tak naprawdę, zanim udało się zbudować już pierwszy reaktor jądrowy. Jutro, dokładnie 2 grudnia, jutro minie 79 lat, od kiedy uruchomiono pierwszy reaktor jądrowy, za który można powiedzieć, że odpowiedzialny był słynny noblista Enrico Fermi i jego zespół. Oni w ramach tak zwanego laboratorium metalurgicznego projektu Manhattan w Chicago pod boiskiem Uniwersytetu Chicagowskiego złożyli stos
atomowy, pierwszy w historii stos atomowy, pierwszy w historii reaktor jądrowy, w którym udało im się otrzymać kontrolowaną, samopodtrzymującą jądrową reakcję łańcuchową. Czyli od odkrycia rozszczepienia do budowy pierwszego reaktora jądrowego minęły zaledwie 4 lata. To pokazuje, że tak naprawdę budowa reaktorów jądrowych w samej idei nie jest zadaniem aż tak skomplikowanym. Czyli tak, no reaktor CP1 Chicago Pile 1 był to reaktor moderowany grafitem, on był zbudowany z takich bloków grafitowych, grafitu oczyszczonego, w którym znajdowały się elementy kuliste z uranu naturalnego. I na tym slajdzie po środku możemy zobaczyć taki znaną interpretację artysty, jak ta historyczna chwila wyglądała. Natomiast po prawej stronie jest rysunek takiego znanego fizyka reaktorowego Raymonda Murraya, jak on widział ten eksperyment. Jak już mówiłem, ten reaktor, oczywiście on był duży i dosyć w idei nie był skomplikowany, natomiast składał się z kilkudziesięciu tysięcy elementów. Oprócz tego, że to był stos grafitu i uranu, no było też oczywiście kilka innych rzeczy i już wtedy ci badacze zajmujący się tak naprawdę podstawą energii jądrowej wiedzieli, że igrają w pewien sposób z ogniem, dlatego ten Chicago Pile 1 był wyposażony w tak naprawdę aż 3 systemy bezpieczeństwa. Pierwszy to był roztwór z kadmem. Kadm bardzo dobrze pochłania neutrony. Był również pręt pochłaniający neutrony nad rdzeniem, który mógł zostać wrzucony do rdzenia, gdyby coś się działo nie tak. No i horyzontalny pręt kadmowy. I teraz ten reaktor miał oszałamiającą moc po pół wata, więc nawet nie był chłodzony. Natomiast on jakby idea, która stoi za tym Chicago Pile 1, ona się powtarza w zasadzie w bardzo wielu reaktorach jądrowych. I w następnym slajdzie powiemy sobie w zasadzie, z czego się składa typowy reaktor jądrowy i jak działa. Reaktor jądrowy potrzebuje kilku podstawowych elementów. Przede wszystkim paliwo jądrowe, czyli materiał, w którym znajdują się izotopy rozszczepialne, które są w stanie produkować neutrony w wyniku reakcji rozszczepienia w takiej konfiguracji ilości, która jest w stanie podtrzymać tą reakcję łańcuchową. Reakcja łańcuchowa nie wszędzie jest w stanie zajść, do tego muszą być odpowiednie warunki. I tak, no tutaj jest taki rysunek, który przedstawia modelowy reaktor. Jak już mówiłem, większość reaktorów działa w bardzo podobny sposób. Mamy jakieś elementy, które zawierają paliwo, w nich dochodzi do reakcji rozszczepienia, produkowane są neutrony, te neutrony opuszczają paliwo, zwykle są bardzo szybkie, one mają bardzo dużą energię i w reaktorach tak zwanych termicznych, czyli takich, które wykorzystują w procesie rozszczepienia neutrony, które mają małe energie, powolne. Jądra uranu nie lubią wchodzić w reakcje z szybkimi neutronami zbyt intensywnie, one wolą mieć do czynienia z neutronami powolnymi. I po to też służy moderator, spowalniacz, który sprawia, że zderza się z neutronami, nie pochłania ich albo pochłania w małym stopniu i sprawia, że te neutrony osiągają prędkość, energię, które są jakby bardziej szansa na to, że zajdzie rozszczepienie jest dużo większa. To jest pierwsza rzecz. No, drugi materiał. Trzecia rzecz, trzeci element, czy w zasadzie trzeci komponent reaktora to jest chłodziwo. Jeżeli reaktor produkuje moc, nie jest to reaktor mocy zerowej, na przykład szkoleniowy albo reaktor uniwersytecki, no to zwykle musi mieć chłodziwo. W Chicago Pile 1 w reaktorze Fermiego nie było chłodziwa, natomiast no, większość innych reaktorów ma chłodziwo. W wielu reaktorach chłodziwo jest tym samym co moderator, na przykład w większości reaktorów energetycznych na świecie, w których mamy reaktory tak zwane PWR, BWR, no, chłodziwo jest wodą i moderator też jest wodą. Kolejna rzecz, jako że mamy tą jądrową reakcję łańcuchową, no musimy ją w pewien sposób kontrolować. To nie jest tak, że chcemy, żeby ta reakcja przebiegała w sposób dowolny, ale chcemy nad nią panować. I to jest specyfika reaktorów, że musimy stosować specjalne absorbery, czy materiały pochłaniające neutrony.
Zwykle one są w postaci prętów, które są wprowadzane do rdzenia. Są też absorbery w postaci różnych roztworów, w zasadzie w sposób analogiczny jak w tym pierwszym stosie Fermiego. Jeżeli oczywiście mówimy o reaktorach, które nie są na przykład płynne, takie też są. Jak nie wspomniałem, też są reaktory prętkie, w których nie ma moderatora, ale dzisiaj nimi się nie będziemy zajmować. Kolejny element, który jest potrzebny, w zasadzie reaktor jądrowy może działać bez niego, ale zwykle w zdecydowanej większości reaktorów mamy z tym do czynienia, to jest reflektor. Reflektor, który często jest tożsamy, jego materiał jest taki sam jak materiał moderatora, on służy do odbijania neutronów. Te wszystkie neutrony, które opuszczą reaktor, szkoda nam je tracić, bo jakby neutrony są cenne, produkujemy je z materiału rozszczepialnego, nie chcemy ich tracić, to po to na obrzeżach reaktorów są reflektory, żeby zawrócić te neutrony i możliwie uzyskać z nich inny pożytek niż stracić je. Dobrze, czyli to jest taka podstawa działania reaktorów jądrowych. Ja lubię taką analogię ze stołem bilardowym, może ona nie jest najlepsza. Można sobie wyobrazić, że reaktor to jest taki gigantyczny stół bilardowy, neutrony to są białe kule, które latają po tym, poruszają się po tym stole i się zderzają z różnymi innymi kulami, które no, w bilardzie one zwykle mają taką samą masę, tutaj są inne masy, no i zachodzą też inne reakcje, dlatego ta analogia może nie jest najlepsza, ale to, co się dzieje z neutronami, w zasadzie prawa, jakie rządzą zderzeniami neutronów z tym, co się dzieje w reaktorze, są zbliżone. Tak, no dobrze. To teraz przejdziemy już do głównego nurtu naszego wykładu, czyli czym jest reaktor HTR. Reaktor HTR bądź HTGR to jest reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem, High Temperature Gas Cooled Reactor. Obie nazwy funkcjonują w różnych krajach, się różnych używa. Funkcjonuje też nazwa VHTR, czyli Very High Temperature Gas Cooled Reactor. Ta nazwa została w zasadzie wprowadzona w czasach, kiedy powstawała idea generacji czwartej reaktorów jądrowych. To jest trochę umowna nazwa, umowna granica. Natomiast to, co można znaleźć w literaturze, to zwykle mówimy, że jeżeli temperatura na wylocie z rdzenia jest wyższa niż 750 stopni Celsjusza, no to można powiedzieć, że już mamy reaktor VHTR. Były takie reaktory testowe budowane, przynajmniej reaktor HTTR miał wyższą temperaturę w niektórych testach, ale ja nie jestem przekonany, że przez długi okres czasu, jaki ma działać reaktor przemysłowy, na przykład przez 50 czy 60 lat, to przy dzisiejszym stanie materiałów taka temperatura jest jeszcze prawdopodobnie nieosiągalna. Mówię o temperaturze 950 stopni. No dobrze, to jest jakby dygresja. Ja wymieniłem te wszystkie elementy, z których składają się reaktory jądrowe i tak oczywiście też jest w przypadku reaktora HTR. Reaktor HTR pracuje na neutronach termicznych, czyli te neutrony spowolnione, które nie są jakby prędkie bądź powstałe bezpośrednio w procesie rozszczepienia, ale są spowolnione. Do tego mamy moderator, którym w tym wypadku jest grafit, czyli odmiana węgla. Paliwo w takim reaktorze zwykle jest to tlenek uranu, ale nie zawsze, są też możliwe oczywiście inne paliwa. Jest to specjalne paliwo TRISO. Na tym slajdzie po prawej stronie na dole mogą Państwo zobaczyć taką wizualizację, jak mniej więcej wygląda taka kula paliwa TRISO, kulka. Ona ma średnicę około 1 mm, zwykle poniżej. I to jest takie kuliste jądro zawierające materiał rozszczepialny, które jest otoczone szeregiem warstw, w zasadzie zestawem warstw węglowych i jedną warstwą z węgliku krzemu, które służą do utrzymania tych produktów rozszczepienia, które są de facto szkodliwe i których nie chcemy, żeby się wydostały poza paliwo TRISO. Reflektorem w tych reaktorach, czyli tym materiałem do odbijania neutronów, też jest zwykle grafit. Chłodziwem, które odbiera ciepło z rdzenia reaktora, jest hel. Myślę, że znany wszystkim gaz, który ma dosyć dobre właściwości dla reaktorów jądrowych. Jako materiał pochłaniający neutrony zwykle stosuje się węglik boru. Możliwe są też inne materiały.
I tak, reaktorów HTR mamy dwa różne typy, o których chciałbym powiedzieć, żeby Państwo wiedzieli mniej więcej jaka jest różnica. Tak zwane pryzmatyczne i reaktory ze złożem usypanym. Niektórzy używają nazwy reaktor kulowy. Ta prezentacja w większości jakby jest ukierunkowana na reaktory pryzmatyczne, ale oczywiście też powiem o reaktorach kulowych. I po prawej stronie na górze tego slajdu mogą Państwo zobaczyć taki przykładowy reaktor HTR pryzmatyczny, który no, jak widać, ten zbiornik tego reaktora jest bardzo duży. On może mieć ponad 30 metrów, około 30 metrów. Cały taki reaktor. Przy relatywnie niedużej mocy 600 MW termicznych, akurat ten projekt amerykański. Dobrze, to może jeszcze zanim omówię różnicę między reaktorami pryzmatycznymi a kulowymi, powiem o tym, jaka jest charakterystyka współczesnych reaktorów HTR, czym się one wyróżniają. O temperaturze na wylocie z rdzenia już mówiłem, ta temperatura może być bardzo duża, w zasadzie takich temperatur w innych typach reaktorów jądrowych no ciężko jest uzyskać, przez co reaktory HTR mają potencjalnie tak duże zastosowanie do różnych procesów w przyszłości. Przyrost temperatury w rdzeniu jest bardzo duży, w rdzeniu to jest prawie 400 stopni. Ciśnienia są zwykle 4 do 7 megapaskali, czyli też dosyć duże. Odbiór ciepła reaktora i później konwersja energii do postaci bardziej dla nas użytecznej to są zarówno cykle Rankina w cyklu wodnoparowym, jak i turbiny gazowe są możliwe, natomiast no, technika turbin gazowych na HEL jeszcze przynajmniej nie jest mi wiadomo, żeby duży reaktor jakikolwiek zbudowano z turbinami gazowymi, przynajmniej typu HTR. Ale to jest kwestia przyszłości. No, dzięki temu, że są wysokie temperatury, to oczywiście duże sprawności. Paliwo TRISO pozwala nam osiągać bardzo wysokie wypalenie, no dużo nawet wyższe momentami niż 180 GWh. To jest taka jednostka wypalenia, czyli to jest tak naprawdę ile energii możemy uzyskać z masy paliwa. Oczywiście korzystne charakterystyki bezpieczeństwa, ja o tym powiem szerzej później. Niska gęstość mocy, dużo niższa niż w zwykłych reaktorach. W reaktorach na przykład lekkowodnych PWR gęstość mocy, czyli ilość mocy, jaka powstaje w metrze sześciennym, czy tam w centymetrze sześciennym rdzenia jest prawie 20-30 razy większa. Także pod tym względem jest duża różnica. Reaktory HTR zwykle charakteryzują się bardzo dużą pojemnością cieplną rdzenia, dlatego że większość rdzenia stanowi grafit. To potrafi być ponad 90% masy rdzenia. Pasywne bezpieczeństwo, o tym będę mówił później, różne zastosowania, to już Pan Profesor powiedział w zeszłym tygodniu. Dobrze, no to HTR pryzmatyczny, wreszcie powiem jak jest skonstruowany. Zaczynając od prawej strony, na górze widzą Państwo zdjęcie kulki TRISO, cząstki paliwa TRISO, ono ma około 1 mm. Na tym zdjęciu widać porównanie ołówka z paliwem TRISO. To są takie granulki, które mają w zasadzie wielkość zbliżoną do ziarenek maku. I w reaktorach pryzmatycznych miesza się te kulki z proszkowanym grafitem i ściska się w tak zwane kompakty. To są takie cylindryczne elementy, tak, które mają około do 12 mm średnicy, ponad centymetr, kilka centymetrów wysokości, 3, 4, 5, zależy z jakim mamy do czynienia. No i w reaktorach pryzmatycznych te kompakty paliwowe, a nie wspomniałem, zwykle w tym kompakcie kilkanaście procent objętości stanowią TRISO, paliwo TRISO. I teraz te kompakty są umieszczane w tak zwanych blokach grafitowych. Te bloki grafitowe to są bloki, które mają długość, zresztą tu widać na zdjęciu, długość kilkudziesięciu centymetrów. One są oczywiście wykonane z grafitu, z wywierconymi otworami. I teraz część otworów w tych blokach grafitowych służy jako, jakby wsuwane są do niej, stworzone są takie staki
tych kompaktów do części kanałów. Część kanałów służy do chłodzenia, przez nie przepływa hel. Czyli w takim bloku paliwo jądrowe w TRISO wytwarzane jest ciepło jądrowe. To ciepło jest przewodzone przez ten grafit z kompaktów aż do bloków grafitowych i później z bloków grafitowych, przez tą macierz bloku grafitowego przepływający hel odbiera to ciepło. No tak, i oczywiście mówimy heksagonal block, dlatego że on ma podstawę sześciokąta. I w reaktorze pryzmatycznym z tych sześciokątnych bloków układa się kolumny, które z kolei składa się w rdzeń. Czyli rdzeń składa się z kilkudziesięciu lub kilkuset takich kolumn złożonych z bloków. Są jakby dwie konfiguracje. Jedna to jest taka pierścieniowa konfiguracja, czyli na tym rysunku zaznaczone na czerwono część to jest tak zwana aktywna część rdzenia, gdzie te bloki zawierają paliwo, natomiast te bloki białe dookoła lub w środku są blokami bez paliwa jądrowego, które jakby służą tylko do odbioru ciepła. I to jest jakby jeden z wariantów, szczególnie dla reaktorów dużej mocy. Reaktory mniejszej mocy można budować jakby w jednolity sposób, czyli że centralna część, tak tutaj akurat to jest czerwona część rdzenia, zbudowana z bloków zawierających paliwo. Tak, i po lewej stronie na tym rysunku mogą Państwo zauważyć zbiornik reaktora pryzmatycznego. Tutaj widać sam reaktor. On zajmuje znaczącą część. I hel płynie, zwykle są konstruowane w taki sposób, że mamy taki podwójny rurociąg współosiowy i po zewnętrznej stronie tego rurociągu płynie zimny hel. Zimny, czyli taki, który ma ponad 400 stopni. Tutaj akurat w tym reaktorze to jest 590. I teraz ten zimny hel opływa rdzeń dookoła, zewnętrzną część rdzenia reaktora przez odpowiednie kanały lub szczeliny. On trafia do górnej komory mieszania nad rdzeniem reaktora i tutaj wprowadzany jest do rdzenia, to chłodziwo w postaci helu wchodzi do rdzenia, nagrzewa się i wychodzi dolną komorą mieszania przez ten rurociąg współosiowy jako gorący gaz. To jest reaktor pryzmatyczny, reaktor HTR ze złożem usypanym. Taki reaktor używa w zasadzie paliwa tego samego typu, czyli też paliwo TRISO, paliwo z jądrem paliwowym i tymi kilkoma warstwami, z tym, że teraz nie mamy do czynienia z cylindrycznymi kompaktami, a TRISO jest ściskane, jest jakby mieszane z grafitem i formowane są takie kule, które mają około 5-6 cm w średnicy. W takiej kuli znajduje się kilkanaście tysięcy tych kulek TRISO i z tych kul grafitowych usypywane jest złoże w rdzeniu reaktora. Tutaj akurat widać zdjęcie z niemieckiego reaktora HTTR, gdzie widać takie złoże. Po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć, to jest akurat reaktor XE100, projekt reaktora XE100, który jest oczywiście tym reaktorem kulowym i różnica w stosunku do reaktora pryzmatycznego jest taka, że jakby w środku reaktora, który tutaj oczywiście ma reflektor grafitowy, jakieś materiały, część materiałów przynajmniej podtrzymujących rdzeń to grafit, natomiast tu ma pustą przestrzeń, do której wsypujemy kule, te sfery paliwowe. I ten reaktor o tyle się wyróżnia od reaktora pryzmatycznego, że w zasadzie to można te sfery cały czas, jeżeli one przejdą przez reaktor, bo one są wsypywane od góry i one powoli przemieszczają się w dół i kolejno pojedynczo zwykle są wyjmowane z reaktora, mierzone w zależności od tego, co tam planujemy zrobić z tym reaktorem, one mogą wrócić ponownie i tak kilkanaście razy te kule mogą przechodzić przez reaktor. Natomiast w przypadku reaktora pryzmatycznego, o którym mówiliśmy wcześniej, reaktor trzeba wyłączyć co jakiś czas, żeby te kasety, te bloki wymienić. Natomiast reaktor kulowy może zasadniczo pracować, może być wymiana paliwa online. Dobrze, to teraz może więcej o tym paliwie TRISO.
Tu po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć zdjęcie z mikroskopu tego paliwa TRISO. To jest tak zwany Tree Structural Isotropic Particle Fuel. I teraz paliwem w tym przypadku, przynajmniej to, co mi wiadomo, że przetestowano do tej pory, no to jest dwutlenek uranu, czyli standardowe paliwo jądrowe, które w zasadzie wszyscy stosują wszędzie, ale też takie innowacyjne paliwa jak UCO, czyli mieszanina tlenku uranu i węglików, mieszaniny tlenku toru, tlenku uranu, mieszaniny węglików toru, węgliku uranu, sam węglik uranu, czy różne tlenki plutonu. Przetestowano, szczególnie w Niemczech, z tego co pamiętam, dużo różnych paliw, różne są możliwości. To jądro paliwa TRISO, ono w zasadzie przyjmie bardzo, bardzo różne materiały. Są też wersje TRISO, tak zwane paliworodne, czyli zawierające materiały nierozszczepialne, a materiały rodne, czyli na przykład tor, węgliki toru, tlenki toru, czy zubożony uran, czy uran naturalny. Jak już wcześniej miałem przyjemność wspomnieć, no zwykle to jest tlenek uranu, wzbogacony od 8 do 20%. Kiedyś były paliwa o wyższym wzbogaceniu, ja mówię o wzbogaceniu w uran 235 w uranie. Natomiast teraz mamy traktaty międzynarodowe, które ograniczają nam wzbogacenie i zwykle trzymamy się to w granicy 20%. I wokół tego jądra paliwa TRISO jest kilka tych warstw, o których powiem za sekundę bardziej dokładnie. Natomiast ich główny cel to jest bariera dla produktów rozszczepienia. One spełniają w pewnym sensie funkcję obudowy bezpieczeństwa w reaktorach HTR. Dobrze. I na tym slajdzie ponownie mamy zdjęcie, przekrój w zasadzie przez pastylkę TRISO i omówione kolejne warstwy, czyli jądro paliwowe, materiały, o których już wspominałem, możemy zastosować. No tutaj powstaje to ciepło jądrowe, powstają neutrony. To jądro już samo w sobie zatrzymuje produkty rozszczepienia, przede wszystkim zatrzymuje też aktynowce, które powstają w wyniku naświetlania innych aktynowców, na przykład uranu. Ono ma do 500 mikrometrów średnicy. Kolejna warstwa to jest taka warstwa, która jest w bezpośrednim kontakcie z tym paliwem jądrowym, warstwa buforowa. To jest węgiel porowaty, mniej więcej 50% porowatości i te pory są potrzebne po to, żeby po pierwsze gromadzić gazy rozszczepieniowe. W procesie rozszczepienia część produktów rozszczepienia to są gazy, które zbierają się w paliwie i przyczyniają się do tego, że ciśnienie rośnie. No i bez takiej warstwy porowatej mogłoby nawet dojść do na przykład rozsadzenia takiej kulki, a tego nie chcemy. Czy oczywiście część kulek w procesie produkcji jest uszkodzona, to jest jakby brane pod uwagę już w projektowaniu i wykorzystywaniu takich reaktorów, ale chcemy to zminimalizować. Inna dodatkowa rzecz jest taka, że paliwo jądrowe puchnie, oczywiście zależy też jakie, ale na przykład tlenek uranu puchnie od neutronów, od naświetlania neutronami i musimy mieć też przestrzeń, która jakby przyjmie ten puchnące jądro paliwowe. Kolejna to jest warstwa tak zwanego pirowęgla, która odgrywa rolę w produkcji, ale też zapewnia dodatkową ochronę dla kolejnej warstwy, czyli węgliku krzemu. Dodatkowo też zatrzymuje część gazowych produktów rozszczepienia, które lubią uciekać, lubią dyfundować. Po lewej stronie tutaj mamy zaznaczony ten jasny kolor, to jest ta główna warstwa węgliku krzemu, który jest elementem, jakby to powiedzieć, elementem w zasadzie nośnym, główną barierą w pastylce TRISO. I ta warstwa też zatrzymuje gazowe, ale też metaliczne produkty rozszczepienia. Kolejna zewnętrzna warstwa to jest zewnętrzna warstwa pirowęgla. Ona też z kolei od zewnątrz zabezpiecza tą warstwę węglika krzemu i też ma kontakt z tą matrycą węglową. Dobrze, to tyle o paliwie TRISO.
Z punktu widzenia fizyki reaktorów, no, grafit jest absolutnie kluczowy. Jak już mówiłem wcześniej, on spowalnia neutrony. Grafit jest bardzo dobrym spowalniaczem neutronów. Co prawda grafit, jakby główne spowalniacze, jakie mamy w inżynierii jądrowej, no to jest grafit, jest to woda lekka, czyli w której znajdują się jądra wodoru i też woda ciężka. Reaktor na uranie naturalnym w zasadzie można zbudować tylko chyba wykorzystując grafit i wodę ciężką, natomiast no, na wodzie zwykłej jest to raczej niemożliwe. Grafit wyróżnia się tym, że jądro węgla jest cięższe od wodoru, więc potrzebujemy dużo więcej zderzeń neutronów. Dlatego, jak już mówiłem, neutron zachowuje się trochę jak kula bilardowa. Natomiast no, jeżeli dwie kule bilardowe mają tą samą masę, tak jak w prawdziwym bilardzie, no to spowalnianie jest bardzo skuteczne i tak też jest w wodorze i w deuterze. Średnio, jeżeli mówimy o energii typowej dla neutronów rozszczepieniowych, około 2 MeV, 1-2 MeV, no to potrzebujemy około 20 kilku, może 30 zderzeń, żeby osiągnąć energię, które są potrzebne w procesie rozszczepienia w reaktorach termicznych. Natomiast węgiel potrzebuje tych zderzeń ponad 100. Ponad 100 zderzeń średnio. Oczywiście to nie jest jakaś liczba bez marginesu. Natomiast grafit ma tą cechę, że on, między innymi dlatego można go używać z uranem naturalnym, że nie pochłania neutronów. Absorpcja pasożytnicza neutronów jest bardzo mało prawdopodobna. Ten wykres przedstawia prawdopodobieństwo w zależności od energii neutronów i ta krzywa no, jest bardzo nisko. Natomiast tutaj krzywa niebieska pokazuje prawdopodobieństwo, tak zwany przekrój czynny, na rozpraszanie. I to jest akurat ważne w moderatorach, dlatego że my chcemy, żeby te nasze neutrony się odbijały od tych innych jąder atomowych możliwie efektywnie, a do tego też prawdopodobieństwo takiego zdarzenia musi być odpowiednio duże. No i w zasadzie z tych samych przyczyn grafit jest dobrym reflektorem, też nam odbija neutrony i produkuje twarde widmo neutronów termicznych. Tutaj na tym rysunku po środku jest porównanie typowego widma reaktora LWR z widmem reaktora grafitowego. To też prowadzi do większej ilości reakcji w materiałach, ciężkich aktynowcach, w sensie w aktynowcach, które produkują ciężkie aktynowce, wyższe aktynowce. Dlatego to z pewnego punktu widzenia dla niektórych może być problem. Grafit oprócz tego, że jest moderatorem, składa się na pewne struktury w rdzeniu, no i pełni absolutnie kluczową rolę w bezpieczeństwie. I to wynika z kilku rzeczy. Grafit bardzo dobrze przewodzi ciepło. Tutaj po prawej stronie jest akurat krzywa, może jak ktoś, że tak powiem, ma wiedzę techniczną, no to jest w stanie zinterpretować. Ta przewodność jest bardzo duża jak na taki materiał. Ona niestety podczas naświetlania neutronami mocno spada, ale nawet po tym fakcie ta przewodność jest wystarczająco duża, żeby nam pomagać w reaktorze. Grafit jest dosyć niską gęstość ma, czyli duże objętości grafitu nie ważą aż tak dużo. Ma dużą pojemność cieplną, co znowu ma kluczowe znaczenie w reaktorze HTR. Jest odporny na wysokie temperatury i stabilny. To też jest oczywiście kluczowe. Ma niską rozszerzalność cieplną. I teraz topi, sublimuje się w temperaturze powyżej 3600 stopni. W literaturze można znaleźć różne wartości, nawet ponad 4000. To zależy od ciśnienia. Jak spojrzymy sobie na wykres fazowy grafitu, no to dla wysokich ciśnień on może się stopić. Natomiast dla niższych ciśnień grafit bezpośrednio zamienia się w fazę gazową. I temperatura powyżej 3600 stopni to jest dużo powyżej temperatury topnienia paliw jądrowych, więc to sytuacja jest jakby szczególna. W pewnym zakresie wytrzymałość rośnie z temperaturą.
Jest sprawa, która jest problematyczna dla reaktorów o niższych temperaturach. Tworzy się tak zwana energia Wignera, która może się uwolnić i przynajmniej w reaktorze w Windscale spowodowała bardzo dużo problemów. W reaktorach HTR to nie jest problem. W zeszłym tygodniu była ciekawa dyskusja na temat utleniania grafitu. Grafit jądrowy, z uwagi, że jest bardzo czysty i ma kilka innych cech, innych niż zwykły grafit, owszem, utlenia się w wysokiej temperaturze, ale przynajmniej dzisiaj badacze uważają, że grafit jako taki jądrowy nie płonie, przynajmniej w warunkach reaktorowych. W warunkach eksperymentalnych szczególnych on może zapłonąć w sensie takim, że może się pojawić samopodtrzymująca reakcja utleniania. Natomiast przynajmniej w warunkach reaktorów HTR to jest praktycznie niewykonalne. No i taki jaki mamy problem z grafitem, to on może w wysokich temperaturach może się utleniać w kontakcie z parą, co też ma pewne znaczenie w bezpieczeństwie reaktorów HTR. Chłodziwo, znowu warto się przyjrzeć bliżej Helowi. Mamy chłodziwo jednofazowe, czyli nie ma zmiany fazy, co jest absolutną zaletą, dlatego że w każdych innych reaktorach, jeżeli mamy możliwość zmiany fazy, to jest kluczowa sprawa z punktu bezpieczeństwa. Tak? W reaktorach PWR nie chcemy mieć wrzenia, a wcale nie tak daleko nam do tego wrzenia. W reaktorach wrzących owszem mamy wrzenie, ale też nie chcemy mieć tego wrzenia za dużo. We wszystkich reaktorach, gdzie może dojść do wrzenia, to jest jakieś zagadnienie. Natomiast tutaj HEL w żadnych warunkach nie będzie zmieniał fazy, więc to jest absolutna zaleta. Oczywiście to jest gaz, więc on ma trochę inne możliwości odbioru ciepła niż substancje, które mają fazę ciekłą. Zaleta ważna HEL-u jest taka, że jest obojętny chemicznie, czyli w żaden sposób nie reaguje praktycznie z niczym. Nie pochłania neutronów HEL4 przynajmniej, czyli zdecydowana większość HEL-u, o którym mówimy, w reaktorze w zasadzie tylko się odbija od neutronów, tylko je rozprasza, co widać na tym wykresie, który pokazuje prawdopodobieństwo różnych reakcji dla różnych HEL-ów i w zasadzie na tym wykresie nie ma absorpcji przez HEL4, bo HEL4 nie absorbuje neutronów, natomiast może je odbijać, no to jest tam jakieś prawdopodobieństwo. Kolejną zaletą HEL-u jest to, że jego gaz też maleje z temperaturą, czyli jeżeli mamy jakiś układ, który się nagrzewa i ten HEL się nagrzewa, no to jego gęstość będzie malała i powstanie zjawisko konwekcji naturalnej, które może pomóc w reaktorach HTR, natomiast jak później jeszcze wspomnę, jeśli zdążę, to ten HEL odgrywa tak naprawdę drugorzędną rolę w bezpieczeństwie. Znaczy pierwszorzędną w tym sensie, że nie wadzi z niczym, a w większości reaktorów jądrowych jednak chłodziwo czy moderator w postaci chłodziwa stwarza różne problemy. Jeszcze o pochłaniaczu, materiale pochłaniającym neutrony. Jak już wspominałem, to zwykle to są pręty wykonane z węgliku boru, taki szczególny materiał, który naturalnie zawiera około 20% izotopu boru 10. I ten bor 10 jest świetnym pochłaniaczem neutronów, w zasadzie w pełnym zakresie energii neutronów. Zarówno tu po lewej stronie mogą Państwo zobaczyć wykres, który przedstawia prawdopodobieństwa pochłaniania neutronów przez różne substancje. To są substancje typowe w reaktorach jądrowych jako pochłaniacze neutronów. Różowy to jest srebrn i kadm, niebieski to jest hafn, pomarańczowy to jest dysport z tytanem, a niebieski to jest ten węglik boru naturalny. I ten węglik boru, jak widzimy, ma bardzo dobrą krzywą, zarówno tutaj dla neutronów bardzo szybkich, czyli ma zastosowanie zarówno w reaktorach prędkich, jak i tutaj w niskich energiach neutronów dla reaktorów termicznych, w tym również HTR. I też jest dość odporny na wysokie temperatury, więc chociaż to też nie jest tak odporny jak grafit. Ten węglik boru ma zastosowanie także w układach rezerwowych, czy w wypalających się truciznach, o których dzisiaj niestety z uwagi na brak czasu nie powiem. Dobrze, i możemy przejść do zagadnień bezpieczeństwa. Jakie jest podejście do bezpieczeństwa? Wiele z tych rzeczy
przy kolejnych materiałach już powiedziałem, ale myślę, że warto je powtórzyć. Reaktory HTR wykorzystują naturalne własności materiałów. Hel jest inertny, czyli to chłodziwo jest inertne zarówno dla neutronów, jak i chemicznie. Jest jednofazowe, czyli nie mamy w zasadzie sprzężeń z fizyką rdzenia. Paliwo TRISO jest odporne na wysokie temperatury, jest w stanie do bardzo wysokich temperatur zatrzymywać radionuklidy. Grafit również jest odporny na wysokie temperatury, ma dużą pojemność cieplną, to jest kluczowe. Są to materiały, które wszystkie są ze sobą kompatybilne w zasadzie każdych warunkach, które możemy sobie wyobrazić w reaktorze jądrowym, nawet przy najgorszych sytuacjach. I wszystkie te materiały mają bardzo duże marginesy, zarówno dla normalnej pracy, jak i dla awarii. I teraz tak, współcześnie projektowane, budowane reaktory HTR wykorzystują mechanizmy pasywne, czyli opierają się na podstawowych prawach fizyki i wykorzystują na przykład zasilanie elektrycznego, żeby chłodzić, ale wykorzystują mechanizmy pasywne. Czyli pierwszy ten mechanizm to jest sam fakt, że te kulki TRISO są bardzo odporne mechanicznie. Drugi fakt to jest, że reaktory HTR mają głęboko ujemny współczynnik temperaturowej reaktywności. Czyli wybieg reaktora jest bardzo, bardzo w zasadzie niemożliwy. Odbiór ciepła może się odbywać niezależnie od chłodzenia, od chłodziwa. Czyli w zasadzie możemy utracić całkowicie chłodzenie i dalej jesteśmy w stanie chłodzić ten reaktor. Nawet w sytuacji, w której dojdzie do rozerwania na przykład rdzennego rurociągu, czy rurociągów podłączonych do układu reaktora, to chłodziwo, jak już wcześniej mówiłem, nie odgrywa pierwszej roli. Ułatwia chłodzenie, ale nie jest konieczne. To w pewnym stopniu zależy też od projektu reaktora. Są bardzo różne możliwości, dlatego kształt, układ reaktora pozwala w dużym stopniu manipulować tym, jak jesteśmy w stanie odbierać ciepło. Zasilanie prądem przemiennym dla układów bezpieczeństwa i dla wypełniania ich funkcji bezpieczeństwa w zasadzie nie jest potrzebne. Przez bardzo długi okres czasu działania operatora mogą być niepotrzebne. Można tak zaprojektować reaktor, że w zasadzie operator jest tylko dodatkiem. A jeżeli nie, to dajemy taki margines czasu operatorowi, czy nawet centrum awaryjnemu, że naprawdę to są dni albo tygodnie. Jest też oczywiście odporny na błędne działania operatora, na przykład na wyciągnięcie prętów pochłaniających neutrony. Wszystko, no może nie wszystko, ale większość procesów trwa bardzo długo, wiele dni, dzięki temu szczególnie, że mamy do czynienia z ogromną masą grafitu. I teraz tak, filozofia bezpieczeństwa to jest jakby tylko zalążek tego, co jest w tej filozofii, bo ona składa się również z innych elementów, ale przede wszystkim podstawowy cel to jest kontrola uwalniania produktów rozszczepienia, czyli chcemy chronić zarówno społeczeństwo, jak i przyrodę przed uwalnianiem się produktów rozszczepienia, które są największym problemem w przypadku reaktorów jądrowych. Po to są kolejne bariery, które zaraz przedstawię. No i ta filozofia bezpieczeństwa bazuje na takich trzech głównych funkcjach, które mają wpływ na utrzymanie produktów rozszczepienia. Pierwsza z nich to jest kontrola generacji ciepła, czyli kontrola reakcji jądrowych. Tak? Jak reaktor HTR sprawia, że te reakcje jądrowe nie przyczyniają się do uwalniania produktów rozszczepienia. Kolejny fragment tej filozofii to jest odprowadzanie ciepła. Odprowadzanie ciepła powyłączeniowego czy wygenerowanego w inny sposób w reaktorze. No niestety reaktory jądrowe mają tą negatywną cechę, że nawet jeżeli zatrzymamy jądrową reakcję łańcuchową, to w reaktorach powstaje ciepło powyłączeniowe i to ciepło w pierwszej sekundzie to jest około 7%, po jednym dniu to z tego co pamiętam jest 1% i tak dalej. Dla dużych reaktorów, zresztą nawet dla mniejszych to potrafi być naprawdę dużo ciepło, które trzeba odebrać. I w reaktorach HTR ten mechanizm działa skutecznie. I to jest trzecia część, to jest kontrola interakcji chemicznych, ataku chemicznego, gdzie mam na myśli wniknięcie powietrza do rdzenia, które może oddziaływać z grafitem
lub wniknięcie wody do rdzenia, które również może w wysokich temperaturach oddziaływać z grafitem. Dobrze, i teraz tak, bariery dla produktów rozszczepienia. No, pierwsza, najważniejsza to jest samo paliwo TRISO. Te kolejne warstwy węglowe i z węgli krzemu i same paliwo. Jeżeli już produktom rozszczepienia jakimś uda się wydostać z tego paliwa, to w przypadku reaktorów pryzmatycznych one trafiają jeszcze na macierz paliwa, czyli na sam kompakt, który też jest w stanie zatrzymać część produktów rozszczepienia. Następnie te produkty rozszczepienia muszą trafić do bloku grafitowego, który też jest zdolny do zatrzymywania produktów rozszczepienia. I dopiero później, jak uda im się dotrzeć do tych kanałów chłodzących, to mogą przedostać się do głównego obiegu reaktora. I znowu ten obieg jest główny obieg reaktora, czyli tak naprawdę zbiornik z rurociągami z częścią wytwornicy pary. On też jest szczelny, jest w stanie blokować produkty rozszczepienia. One się osadzają, no bardzo różne rzeczy mogą się dziać, natomiast no też stanowi on barierę dla produktów rozszczepienia. I ostatnia rzecz to jest budynek reaktora, który stanowi ostatnią barierę do środowiska dla produktów rozszczepienia. I teraz tak, kontrola produkcji ciepła, czyli kontrola reaktywności, to jest, wspominałem już o ujemnym współczynniku temperaturowym reaktywności, czyli w zasadzie nie ma warunków, w których reaktor HTR będzie miał sprzężenie dodatnie. Każdy reaktor jądrowy powinniśmy projektować tak, żeby było sprzężenie ujemne i w reaktorach HTR to sprzężenie jest bardzo silne, bardzo negatywne. I to się sprowadza do tego, że jakby wraz ze wzrostem temperatury prawdopodobieństwo pochłaniania neutronów, szczególnie w materiałach ciężkich, takich jak uran, zwiększa się, szczególnie w specjalnych miejscach, które się nazywamy rezonansami. W wyniku działania temperatury te rezonanse się poszerzają przez te neutrony, widzą te rezonanse w trochę inny sposób i dużo chętniej się pochłaniają. Inna sprawa, że w wyniku wzrostu temperatury w takim reaktorze HTR neutrony mają średnio wyższą energię. No i dzięki temu mamy bardzo duże pochłanianie w paliwie i to jest efekt, który działa bardzo szybko. Może nie natychmiastowo, nazywa się prompt, czyli można powiedzieć natychmiastowo. Są też efekty od grafitu, które pozwolę sobie wspomnieć tylko, że zwykle efekt w rdzeniu dla grafitu temperaturowy jest ujemny. Dla reflektora, co ciekawe, może być dodatni. To są wartości przykładowe, natomiast globalnie zawsze ten efekt, czyli ten współczynnik jest mocno ujemny, dzięki czemu jakiekolwiek stany, w których temperatura reaktora nam rośnie, wygaszają reakcję łańcuchową. Innym elementem kontroli reaktywności są oczywiście też pręty pochłaniające neutrony, pręty bezpieczeństwa, pręty sterujące we współczesnych projektach reaktorów HTR. Pręty do sterowania reaktorem, do kontroli reaktora w trakcie jego normalnej pracy są zwykle w reflektorze, po to, żeby nie robić tak zwanego bałaganu w rdzeniu i to się sprawdza. Natomiast nad rdzeniem zwykle są pręty bezpieczeństwa, które zrzucamy tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. Z uwagi na to, że bezpieczeństwo reaktora wymaga lub jakby w reaktorze HTR, czy ogólnie w reaktorach jądrowych do wygaszenia reakcji łańcuchowej oczekiwalibyśmy tak zwanych zdywersyfikowanego podejścia. Czyli oprócz prętów chcielibyśmy też stosować jakiś inny mechanizm. W reaktorach HTR zwykle to są tak zwane kapsułki pochłaniające. To są kapsułki, które zawierają węglik boru. One umieszczone są w takich pojemnikach nad rdzeniem. No i wtedy, kiedy są potrzebne, czy operator, czy automatycznie mogą zostać wsypane do rdzenia i uczynić go podkrytycznym. Natomiast reaktor, jak już wspomniałem na poprzednim slajdzie, on potrafi się sam wygasić. On nie potrzebuje prętów pochłaniających, żeby przynajmniej w większości sytuacji nie potrzebuje, żeby wygasić reakcję łańcuchową. I tutaj po lewej stronie widać wyniki symulacji dla reaktora MHTGR, który był projektem reaktora pryzmatycznego, gdzie możemy zobaczyć, jak zachowuje się reaktor, do którego nie wprowadzono prętów kontrolnych.
i ten reaktor w zasadzie automatycznie się wygasza w wyniku wzrostu temperatury i przez kilkadziesiąt godzin jest podkrytyczny. No, w różnych, takie, z tego nie jestem pewien, ale chyba podobne eksperymenty były prowadzone w prawdziwym reaktorze kulowym AVR. Także on jakby naturalnie się wygasza. Czyli nawet jeżeli te pręty kontrolne nie trafią do rdzenia, reaktor się powinien wygasić. Przynajmniej na pewien okres czasu, wystarczająco długi, żeby podjąć inne działania. Kolejna rzecz to jest odbiór ciepła powłączeniowego, czyli jak już nam się udało wygasić reakcję łańcuchową, usunąć źródło ciepła w postaci reakcji rozszczepienia, to musimy też poradzić sobie z ciepłem powłączeniowym. I zwykle do tego służą tak zwane systemy odbioru ciepła. Szczególnie to są dwa. Aktywny układ odbioru ciepła powłączeniowego, SCS, który potrafi odbierać ciepło, w zasadzie służy też do odbioru ciepła w normalnych warunkach, czyli na przykład eksploatacyjnych, wyłączamy reaktor i chcemy odebrać ciepło. To ten układ zawiera wymiennik ciepła, który często jest, przynajmniej w reaktorach pryzmatycznych, może być umieszczony w dolnej części reaktora i hel przepływa przez ten wymiennik i w różny sposób to może być woda lub ewentualnie inna substancja jest schłodzona. Teoretycznie można zbudować reaktor bez tego systemu, dlatego że ten system, jeżeli jest chłodzony wodą, no to może powodować przecieki, też stwarza przynajmniej problemy w jednym reaktorze, ale jest to system aktywny, czyli on jest zasilany energią elektryczną. Natomiast mamy układy pasywne, zwykle tak zwane RCCS, Reactor Cavity Cooling System, które pozwalają w sposób pasywny bądź też aktywny, jeżeli są dodatkowo chłodzone, odbierać ciepło. I może jeszcze omówię ten rysunek. Po lewej stronie już wspomniałem o aktywnym systemie, natomiast to jest system pasywny. One opierają się na zasadzie takiej, to może już przejdę do następnego slajdu. Te systemy pasywne w układzie RCCS opierają się na tym, że rdzenie reaktora, czyli TRISO, przekazuje ciepło przez przewodzenie, głównie przewodzenie do struktur rdzenia. Te struktury rdzenia też przewodzą bardzo dobrze, no bo grafit bardzo dobrze przewodzi ciepło. Jest transportowane do ścian zbiornika reaktora i zbiornik reaktora zwykle jest nieizolowany i on się w trakcie ewentualnych awarii czy jakichś zdarzeń, stanów przejściowych nagrzewa i promieniuje. Większość ciepła może być odebrana przez promieniowanie w takiej komorze przy reaktorze. Też częściowo tutaj się pojawia zjawisko konwekcji naturalnej, ale domyślnie to jest promieniowanie. I w tych układów RCCS istnieje kilka różnych wariantów. Na tym rysunku po prawej stronie przedstawiam jest wariant powietrzny, czyli to ciepło z reaktora dociera do tego układu RCCS, tak zwanych paneli i te panele są chłodzone powietrzem zasysanym z atmosfery. Powietrze zimne czy chłodniejsze dostaje się do kanału. W tym kanale to powietrze jest podgrzewane i w wyniku tego, że gęstość ciepłego powietrza jest mniejsza niż zimnego, no pojawia się ciąg, który chłodzi. I tak są projektowane reaktory. Są też układy RCCS chłodzone wodą. Zwykle to wtedy są takie kanały wodne czy panele wodne dookoła reaktora. I tutaj zamiast oddawania ciepła do powietrza, oddajemy ciepło do wody, która zgromadzona jest w zbiorniku i jeżeli dojdzie do odparowania, no to też oddaje ciepło. Ewentualnie ten zbiornik można wywadzić. Dobrze, kolejna, już powoli zmierzamy do końca. Kolejna rzecz to jest kontrola reakcji chemicznych. Tutaj jest sporo zagadnień, ale przede wszystkim chodzi o reakcję grafitu z wodą i powietrzem. Czyli przede wszystkim mamy hel, który nie kondensuje. On nam blokuje na przykład wnikanie powietrza. Bo skąd może się wziąć powietrze? No musi jakiś rurociąg bądź jakiś fragment połączony z obiegiem reaktora zostać rozszczelniony, tak żeby to powietrze się dostało. I ten hel jakby dodatkowo miesza się z tym powietrzem. Mamy układy oczyszczenia helu, które usuwają różne gazy, w tym również zarówno powietrze, jak i wodę. W przypadku wody mamy ograniczone, jeżeli to jest reaktor wodny z wytwornicą pary,
jest ograniczona ilość wody w tej wytwornicy i ta wytwornica może być izolowana, czyli jeżeli się cokolwiek dzieje, to mamy odcięcie dopływu wody i odpływ wody z wytwornicy i zrzut wody z tej wytwornicy, co nam zapewnia to, że ilość tej wody, która się dostanie do rdzenia, będzie relatywnie nieduża i nawet jeżeli, bo jakby woda jest dodatkowym moderatorem, jeżeli woda się dostanie do rdzenia, no to będziemy mieli skok mocy. Natomiast no, dzięki ujemnym współczynnikom reaktywnościowym ten rdzeń się zwykle wygasi, nawet jeżeli się nagrzeje od tej wody, ale tą wodę trzeba usunąć, bo w wysokich temperaturach ona reaguje z grafitem. Te reakcje są bardzo powolne, ale jednak trzeba nad nimi panować. Dodatkowe rzeczy są takie, że stosuje się ograniczone przepływy w rdzeniu, umiejscowienie zbiornika reaktora i wytwornicy, tak żeby blokować naturalną konwekcję. Samo paliwo chroni przed tymi substancjami. Stosuje się też takie podejście jak wentylacja obudowy bezpieczeństwa podczas awarii. Jeżeli jest jakaś awaria z rozerwaniem, wtedy wentyluje się obudowę, wyrzuca się hel, który wypycha powietrze i jakby eliminujemy możliwość dostania się powietrza do obudowy. Budynek bezpieczeństwa, czyli ta ostatnia bariera, o której warto jeszcze wspomnieć, ona dla większości współczesnych projektów nie spełnia takiej roli jak budowa bezpieczeństwa na przykład w reaktorach PWR. Ona jest co prawda wzmocniona, jest dość szczelna, ale nie spełnia roli obudowy bezpieczeństwa takiej, jak rozumiemy dla reaktorów na przykład lekkowodnych. Co więcej, są analizy w zasadzie uzasadnienia, które pokazują, że to wręcz byłoby nie do końca dobrze, gdyby była taka obudowa, dlatego że my stosując wentylację obudowy bezpieczeństwa chcemy się pozbyć helu, który mógłby zwiększyć ciśnienie i doprowadzić do rozerwania czegoś. O co chodzi? Chodzi o to, że funkcję obudowy bezpieczeństwa, mamy coś takiego jak koncepcja funkcjonalnej obudowy bezpieczeństwa, spełnia samo paliwo, które jest taką barierą dla produktów rozszczepienia, że jesteśmy w stanie osiągnąć limity dawek takie, że obudowa nie jest nam potrzebna. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś bardzo by chciał, to można zbudować obudowę. Dobrze. Zostały ostatnie 2 minuty. Czym się różni HTR od innych reaktorów? Tutaj tych zagadnień jest bardzo dużo. Oczywiście moderator w innych reaktorach stosuje się zwykle wodę. W reaktorze RBMK stosowano grafit, w reaktorze AGR stosuje się grafit. To jest pierwsza rzecz. W reaktorach prędkich, na przykład na ciekłe metale, nie stosuje się grafitu, no bo niepotrzebny jest ten moderator. Spektrum neutronów, jak większość neutronów, to reaktor termiczny. Paliwo też jest analogiczne, w większości przypadków to są tlenki uranu lub plutonu. Oczywiście postać paliwa jest różna. Chłodziwem jest hel, w innych reaktorach zwykle nie stosuje się helu. Ewentualnie w reaktorze czwartej generacji prędkim chłodzonym gazem, ale on nie jest wymieniony w tej tabeli. Typowe parametry projektowe, no to tabelka może też nie jest kompletna. No od 8% wzbogacenie. W reaktorach tradycyjnych zwykle te wzbogacenia są mniejsze, w reaktorach prędkich są dużo większe, w reaktorach HTR są powiedzmy, że pośrednie. Wypalenia paliwa również są dużo wyższe niż w reaktorach aktualnie dostępnych, które są tutaj. Gęstość mocy, to już wspominałem, jest dużo mniejsza. Temperatura chłodziwa osiąga w zasadzie ogromne wartości. Ciśnienie nie jest jakimś specjalnym wyróżnikiem. Moce, reaktory HTR zwykle mają niewielkie moce, mniejsze niż większość reaktorów. Typowy reaktor PWR ma 4000 MW termicznych, 3000, natomiast reaktory HTR mają do 600. Były projekty trochę większych, ale nie ma. Dobrze, to może literatura. Dziękuję za uwagę. Bardzo było mi miło poruszyć tyle zagadnień, może w sposób nie w pełni kompletny, ale na tyle, na ile czas pozwalał. Także jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Piotrze, za ten wykład. I przejdziemy teraz do sesji właśnie pytań, do sesji odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w międzyczasie. Pierwsze pytanie
Dlaczego hel płynie na zewnątrz rdzenia do góry, a przez rdzeń do dołu? Domyślam się, że jest to pytanie, czy stoi za tym po prostu jakiś konkretny powód? Mhm. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Jak pomyślę, czy ja znam przyczynę? No, powiem szczerze, nie przychodzi mi na myśl teraz, jaka jest dokładnie przyczyna, dlatego że w większości reaktorów jądrowych jest na odwrót, że woda płynie od spodu do góry. Natomiast w reaktorze HTR pryzmatycznym ja bym się doszukiwał tutaj przyczyny przez to, że ten chłodny hel odbiera część ciepła, które powstaje szczególnie w dolnej części rdzenia, no i nagrzany wchodzi dopiero do górnej komory mieszania. Natomiast no, z literatury nie przypominam sobie dokładnej przyczyny tego faktu. Okej. Kolejne pytanie. Czy budowa i obsługa wielkoskalowego reaktora HTR jest konkurencyjna dla reaktorów o większym zagęszczeniu mocy? Czy Mhm. korzyści ekonomiczno-ekologiczne są wyższe? Znaczy tak, główna idea, jaka stoi za zastosowaniem reaktorów wysokotemperaturowych w powiedzmy niedalekiej przyszłości jest taka, że możemy z ich pomocą produkować ciepło wysokotemperaturowe, którego nie sposób produkować przy pomocy innych reaktorów. No, typowe reaktory lekkowodne mają temperatury wyjścia z rdzenia do 300 stopni, może trochę więcej. Reaktory prędkie, owszem, dochodzą do 500 kilkudziesięciu stopni, natomiast no, reaktory HTR, jeżeli uda się osiągnąć temperaturę 950 stopni stosując nowe materiały, no to będzie to atrakcyjne w pewnych obszarach gospodarki, jeżeli chcemy dekarbonizować produkcję ciepła. Teraz oczywiście bardzo łatwo spalać gaz i produkować wysokotemperaturowe ciepło do różnych zastosowań w sposób tak naprawdę nie, węglowo nieobojętny. Natomiast wykorzystując reaktory HTR możemy to robić w sposób węglowo obojętny. Czy ekonomicznie? No, ja nie jestem specjalistą od ekonomii, na pewno nie od ekonomii reaktorów HTR, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć. No, są pewne rzeczy atrakcyjne, szczególnie biorąc pod uwagę, że ceny za tonę emisji CO2 dochodzą już do astronomicznych wartości i nie spodziewajmy się, że one będą znacząco mniejsze. A takie instalacje przemysłowe jak huty czy instalacje chemiczne, fabryki chemiczne będą potrzebowały ciepło w takiej czy innej postaci do różnych procesów, począwszy, nie wiem, od no, bardzo różnych procesów chemicznych, które są. No, pan profesor w zeszłym tygodniu pokazywał, do czego można użyć tego ciepła wysokotemperaturowego. Także może nie będę tego przywoływał. Między innymi na przykład do produkcji wodoru. Mm, Natomiast czy będą ekonomiczne? No moim zdaniem z punktu widzenia produkcji energii elektrycznej, bo oczywiście też możemy produkować energię elektryczną, no to reaktory lekkowodne mają przewagę, że to jest technologia rozwinięta, dostępna i z tego punktu widzenia w dzisiejszym zakresie stosowalności lepsza, dlatego że jest istniejąca. Natomiast w przyszłości reaktory HTR, dzięki temu, że mają wyższą sprawność i wyższe wypalenie, mogą nam pozwolić w sposób bardziej efektywny wykorzystywać materiały rozszczepialne. Kolejne pytanie ma kilka części, więc paliwo TRISO jest wytwarzane przez specjalne zakłady, prawda? Mhm. Więc czy konieczne jest zapewnienie łańcucha dostaw TRISO, czy jego dostawy są bardziej takie wsadowe, co kilkanaście lat bądź miesięcy? Mhm, mhm. Znowu, to jest aktualnie paliwo TRISO można produkować, można uzyskać z kilku miejsc.
Powiem szczerze, że wyobrażam sobie oczywiście, że paliwo jądrowe jak najbardziej można magazynować i gromadzić, więc prawdopodobnie wsadowo to też jest możliwe. Natomiast musimy pamiętać, że działających reaktorów HTR na świecie nie jest zbyt wiele. Dzieje się sporo w tematyce HTR, rozwijane są nowe technologie i linie produkcyjne, ale nie traktowałbym z tego z dzisiejszej perspektywy jako pełnego przemysłu produkcji paliwa. To jest raczej w dalszym ciągu mniejsza skala. Tak. Kolejne pytanie. Jeżeli technologia reaktorów HTR jest tak dobrze opracowana i znana, to czy istnieje możliwość, aby Polska była w stanie opracować własną technologię ich budowy? Mhm. Mhm. No to może nie jest pytanie do mnie, bo to jest jakby każdy kraj, stosując odpowiednią ilość nakładów ludzkich i finansowych, jest w stanie rozwijać różne technologie. Oczywiście zawsze pomoc z zewnątrz ułatwia pewne rzeczy. Po co wyważać otwarte drzwi, skoro można korzystać z doświadczeń innych? Czasami niestety za takie doświadczenia trzeba zapłacić, ale sumarycznie może się okazać, że bilans jest dodatni. Zresztą w dzisiejszych czasach technologia rozwija się zwykle przy współpracy z różne kraje, instytucje, firmy współpracują. To nie jest tak, że jedno miejsce, jedna instytucja rozwija tylko jakąś technologię. To znaczy, jeżeli mówimy o takich dużych technologiach. Nie? Ja myślę, że to jest w dużym zakresie możliwe w Polsce oczywiście. Okej. Piotrze, jest już godzina 18:15, także skończył nam się czas na dzisiaj. Ja bardzo dziękuję Ci za zaangażowanie, dziękuję za przeprowadzenie wykładu, dziękuję za odpowiedzi na pytania, które się pojawiły. Dziękuję również Państwu za uczestniczenie w dzisiejszym wykładzie. Zapraszam za tydzień na ostatni wykład, który przygotowaliśmy w ramach tego cyklu, na którym zostaną przedstawione dokładniej podstawy techniczne konstrukcji reaktora wysokotemperaturowego. Bardzo Państwu dziękuję, no i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję serdecznie.